Cześć, Dashbur. Mamy już wiosnę. Trzymam w rękach ostatnią porcję pszenicy dla bażantów. Mam jeszcze troszeczkę tutaj kukurydzy. Pomimo tego, że wszyscy mówią, że dokarmiamy tylko i wyłącznie zimą, to ważne jest także, aby pamiętać jeszcze o bażantach na samym początku wiosny, kiedy to zaczynają się toki. Za moimi plecami jest pole, które tyle co zostało zaorane przez właściciela. Była tam kukurydza, więc te bażanty jeszcze miały tak de facto co jeść, ale teraz trzeba po prostu o nie jeszcze zadbać na samym końcu jakby tutaj okresu, kiedy tego pokarmu jeszcze nie ma. To co? Przesypujemy. Pusto. I w drogę. Przy okazji wykorzystamy też takie naturalne ścieżki przejścia zwierzyny. Jest ich tutaj dosyć sporo, więc tych przejść nie zrobił człowiek. To przejścia zrobione przez zwierzynę, które my myśliwi mówimy o nich weksle. Tędy zwierzyna podróżuje w poszukiwaniu żeru, schronienia. Zbliżamy się do miejsca, o którym mówiłem Wam wcześniej. Dosłownie kilka dni temu właściciel tego pola zdążył to zaorać, gdzieniegdzie wystają jeszcze części kukurydzy. Mimo wszystko jest to za mało. O, a tu ktoś przebywał dłużej, że tak powiem. Już widać tutaj takie przejście, tędy zwierzyna ten ruch pokonuje. W każdej książce, w każdym podręczniku przeczytacie, że bażanty dokarmia się zimą. Głównie dlatego, że nie ma wtedy bazy żerowej, że jest śnieg, jest mróz, ziemia jest zmrożona i tak de facto tym takom ciężko jest przeżyć. Jeśli natomiast weźmiecie do ręki chociażby ostatni, też przedostatni, nie pamiętam dokładnie, numer Łowca Polskiego, przeczytacie tam, że warto te bażanty także dokarmiać i teraz, na przełomie wiosny, kiedy przyroda budzi się do życia. To widzicie tutaj, to klasyczny podsyp dla bażantów, prosto zakryty kawałek ziemi deskami na niewielkich podpórkach. Chodzi o to, aby bażant mógł pod coś takiego spokojnie wejść, najeść się bez obawy przed drapieżnikami oraz także o to, żeby pokarm, który my tutaj mu wysypiemy, żeby nie został zbyt szybko zmoczony wodą, śniegiem, no i żeby po prostu służyło to mu troszeczkę dłużej. Tak. Zobaczymy, tu już jest praktycznie wszystko wymiecione. I tak de facto jedyne co trzeba nam wysypać jeszcze trochę tego pokarmu. Całość wygląda tak. Smacznego! Okres godowy bażanta, czyli toki, trwają tak de facto od połowy marca do gdzieś końcówki maja. Wszystko zależy od tego, jaką wiosnę mamy, czy wiosna przyszła szybko, czy przyszła późno, czy jest już odpowiednia temperatura, czy jest odpowiednia baza pokarmowa, czy te bażanty mają tak de facto siłę i energię na to, aby do takich toków przystąpić. Przez takie dokarmianie, jakie ja robię teraz, czyli wyrzucenie takiego ostatniego wiaderka jakiegoś ziarna zboża, pomagam tutaj takim bażantom w tym, aby miały odpowiednią ilość pokarmu, żeby do takich toków przystąpić. Koguty tworzą haremy. Takie haremy mogą mieć od 1 do 5 kur. Są także sytuacje, kiedy kogut potrafi mieć takich kur nawet 11. No, są to kuraki, także tak jak nasze
kury gdzieś na wsiach, w kurnikach, które mamy. Również tutaj kogut ma kilka kur w swoim haremie. I odpowiadając na pytanie, dlaczego strzelamy do kogutów, bo ważne jest tutaj, żeby powiedzieć, że do kur nie strzelamy. Nie polujemy na kury, poza tak zwanymi OHZ-ami, czyli ośrodkami hodowli zwierząt. No, strzelamy tylko i wyłącznie do kogutów. Tak jak w gospodarstwie rolnym, gdzie gospodarz tutaj gospodaruje. Gdyby miał kurnik, w którym byłoby 5 kur i 5 kogutów, no to tak de facto tamte koguty prowadziłyby tylko i wyłącznie nieustanną wojnę. Nie może być za dużo kogutów w kurniku, dlatego też i my, jeśli polujemy, to polujemy tylko i wyłącznie na koguty. Przy czym nie polujemy cały rok, wiadomo, polujemy tylko w określonym czasie, tylko w określonym miejscu. Polujemy według określonego planu pozyskania, czyli nie strzelamy do wszystkich kogutów. No, dbamy i gospodarujemy, tak? To będę powtarzał to jak mantrę, jak gospodarz w swoim gospodarstwie rolnym gospodaruje zwierzyną, tak samo i my robimy jako myśliwi tę samą robotę tutaj. W polu, w lesie, w lato, wiosną, jesienią, zimą gospodarujemy, robimy. Takim idealnym terenem, na którym żyją bażanty, którym najbardziej odpowiada taki biotyp, który jest lubiany przez bażanty, to jest mozaika pól, mozaika łąk z licznymi remizami, tak nazywamy zadrzewienia, które mamy. Za mną jest piękny sad, nie widać go jeszcze tak dokładnie z tego miejsca. Taki stary sad ze starymi śliwami, ze starymi jabłoniami. Obok jest kawałeczek pola już zaoranego, o którym wspominałem wcześniej, po kukurydzy. Jeszcze do niedawna te bażanty sobie tutaj świetnie radziły. Było jeszcze trochę ziarna, no ale teraz po prostu trzeba im pomóc, tak? Także stąd jakby tutaj to ostatnie wyjście w teren. No zobaczcie, jak już wszystko pięknie kwitnie. Wiosna. Idzie wiosna.